Cześć! Przetestowałem już tyle lampek przednich, że uznałem, że czas najwyższy nagrać jakiś ranking najlepszych kompaktowych modeli bez zewnętrznego zasilania i z wagą do około 200 gramów, zwłaszcza, że często dostaję od Was pytania, jaką lampkę wybrać. Żeby nie przedłużać, przygotowałem sobie wcześniej Excela, w którym oceniałem 6 lampek w aż 15 kategoriach. Pokażę Wam, która lampka wygrała na punkty, ale powiem Wam też, jaka byłaby moja subiektywna ocena, niezależnie od tych punktów. W rankingu zostawiłem 6 lampek, 5 z nich widzieliście już w testach, 6 będzie już niedługo. Mam tutaj Bookmana Volume 1500, Magic Shine'a Evo 1700, Magic Shine'a Evo 1300, Gachirona Raptora 1800, Noga Blindera 1300 i Lumintopa B01 900 lumenów. Widoczność boczna. Tutaj najwięcej punktów zdobywa Bookman Volume 1500 oraz Nog Blinder 1300, równo po 3 punkty, dlatego że obie lampki mają wycięcia w obudowie z takimi okienkami, żeby było widać je z boku i rzeczywiście widać je najlepiej. 2 punkty tutaj zdobywa Magic Shine Evo 1300 ze względu na to, że nie ma tych wycięć, ale ma taką wystającą soczewkę, która również jest dobrze podświetlona i jest widoczna z boku. Gachiron Raptor zdobywa tutaj 1 punkt, ponieważ ma podobną konstrukcję jak Evo 1300, ale trochę gorzej, trochę mniej ta szybka wystaje i trochę gorzej to widać. Natomiast Magic Shine Evo 1700 i Lumintop B01 zdobywają równo po 0 punktów, dlatego że soczewka jest tam głęboko schowana w obudowie i po prostu tych lampek z boku za dobrze nie widać. Światła długie. Tutaj również do zdobycia były 3 punkty. Najwięcej zdobywa Gachiron Raptor 1800 ze względu na to, że ma bardzo dobry zasięg tych świateł i to światło jest też rozproszone. Po prostu jako światła długie spisuje się moim zdaniem najlepiej. Drugie miejsce ex aequo zdobywa Magic Shine Evo 1700. Tutaj jest troszkę mniejszy zasięg niż w Gachironie. Lampka świeci też szerzej, to światło po prostu się bardziej rozchodzi. Evo 1300 ma podobne światła długie oraz Nog Blinder 1300, który też bardzo dobrze rozprasza światło, więc do jazdy w terenie te światła długie są bardzo fajne, natomiast ich zasięg jest trochę mniejszy niż w Gachironie, moim zdaniem. Światła mijania tutaj do zdobycia były również 3 punkty. No nie da się ukryć, że Magic Shine Evo 1300 i Evo 1700 mają najwyższą jakość tego światła, najlepszą jakość tego odcięcia. No po prostu tutaj są w tej kategorii moim zdaniem bezkonkurencyjne, zapewniają mnóstwo światła na drodze. Jest widać wszystko bardzo wyraźnie i to światło praktycznie w ogóle nie oślepia, nic nie idzie do góry. Zobaczycie to też na przebitkach, jak te lampki wypadają w porównaniu do innych, jeśli chodzi o oślepianie. 2 punkty zdobywa tutaj zarówno Lumintop B01, jak i Bookman Volume. Bookman ma kolimator, ale ma też eliptyczną soczewkę pod spodem, więc świeci szeroko i rzeczywiście mało tego światła trafia w oczy kierowców powyżej linii, że tak powiem, odcięcia. Nie jest to tak wyraźne odcięcie jak w Magic Shine'ach, ale jest całkiem nieźle. Lumintop B01 poprzez to, że wykorzystano tam taki klasyczny odbłyśnik, również nie oślepia tak bardzo, natomiast no jest sporo takich refleksów, które już mogą trochę oślepiać, ale też nie jest źle. Gachiron Raptor dostaje tutaj tylko 1 punkt, dlatego że no, oślepia już trochę bardziej niż na przykład Bookman. Jest tutaj zwykła taka okrągła ta soczewka, jest nałożony na to kolimator, ale mimo to już trochę tego światła idzie więcej w powietrze, w niebo i to nie jest dobre, jeśli chodzi o oślepianie. No i 0 punktów dostaje Nog Blinder 1300. Tutaj nie ma żadnej formy odcięcia i żadnej formy zabezpieczenia przed oślepianiem innych uczestników ruchu. Jeżeli chodzi o światła do jazdy dziennej, to tutaj ex aequo pierwsze miejsce i po 3 punkty dostaje Nog Blinder 1300, Magic Shine Evo 1300 i Magic Shine Evo 1700. W przypadku Noga Blindera jest to tryb fabryczny, migający z mocą 150 lumenów, miga nieregularnie i to światło jest bardzo dobrze widoczne w dzień, więcej tutaj nie potrzeba. Jeżeli chodzi o Magic Shine'y, tutaj dobrego trybu do jazdy w dzień fabrycznie nie ma, natomiast można sobie to zaprogramować w aplikacji i wtedy
Lampki migają w trybie świateł długich. Można sobie ustalić na przykład 150 czy 200 lumenów. To światło jest nieregularne i również bardzo dobrze widoczne w dzień. 2 punkty dostaje Gachiron Raptor 1800. Mamy tutaj dwa tryby. Jeden pulsujący 150 lumenów, drugi nieregularny 600 lumenów. Ten 600 jest już troszeczkę za mocny, ten 150 no daje radę, ale nie jest taki nieregularny, więc dlatego tutaj już punkt odjąłem. Book One Volume 1500 ma fabrycznie tryb 150 lumenów migający. Jest on niestety regularny, dlatego tutaj tylko 1 punkt, ale jest też parę innych trybów migających. No generalnie ten tryb 150 lumenów wystarczy na kilkadziesiąt godzin i jest to również całkiem niezła opcja. 0 punktów natomiast dostaje Lumintop B01, dlatego że tutaj mamy tylko tryb stroboskopowy z pełną mocą albo tryb SOS również z pełną mocą, co jest bezsensowne, bo lampka dosyć szybko się wyczerpuje, wystarcza raptem na 5-10 godzin takiego migania i potem się to kończy, więc nie wystarczy na cały dzień jazdy. Mocowanie. Tutaj 3 punkty dostaje Book One Volume, dlatego że po pierwsze ma mocowanie w standardzie Garmina, można ją zamontować na kierownicy, ale można też zamontować pod kierownicą, więc jest tak naprawdę pełne spektrum opcji. 2 punkty dostaje Magic Shine Evo 1300, dlatego że również jest mocowany w standardzie Garmina. Można ją zamontować pod kierownicą, natomiast przez konstrukcję lampki nie da się jej zamontować na kierownicy, no bo wtedy świeciłaby do góry nogami i to odcięcie nie miałoby w ogóle racji bytu. Po jednym punkcie za mocowanie ex aequo dostaje Magic Shine 1700, Gachiron i Lumintop. Magic Shine dlatego, że mocowanie jest tylko pod kierownicą, a sam uchwyt i sam proces wpinania odbywa się no, dosyć taki ciężki sposób. Chodzi to dosyć ciężko, a jednocześnie trzeba to robić delikatnie i uważać, bo te uchwyty potrafią, z tego co słyszałem, czasem pękać. Gachiron Raptor dostaje 1 punkt. Tutaj jest opcja mocowania i na kierownicy, i pod kierownicą, i to mocowanie na kierownicy jest super, natomiast mocowanie pod kierownicą ma duże luzy, lampka lata, no i to jest do dopracowania. Lumintop B01 ma możliwość mocowania na kierownicy oraz po dokupieniu opcjonalnego uchwytu pod kierownicą, natomiast no, oba mocowania są takie dosyć siermiężne, dlatego tylko 1 punkt. Knock Blinder 1300 dostaje 0 punktów, dlatego że mimo opcji montażu na i pod kierownicą, moim zdaniem oba uchwyty są kiepskie. Uchwyt na kierownicy jest taki na wcisk i nie wzbudza zaufania. Mam wrażenie, że lampka może w każdej chwili wypaść, natomiast uchwyt pod kierownicą nie ma możliwości regulacji i lampka ma w nim luzy. Trzeba się ratować taśmą izolacyjną, żeby lampka nie wyjeżdżała z tego uchwytu i się nie przesuwała podczas jazdy. Jakość wykonania. Tutaj do zdobycia były 2 punkty i ex aequo po 2 punkty dostają 3 lampki, to jest Book One Volume 1500, Gachiron Raptor 1800 i Knock Blinder 1300. Wszystkie są wykonane naprawdę super, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, widać, że są to produkty, można powiedzieć, z takiej półki premium. Wykonanie jest naprawdę świetne, precyzyjne, bardzo ładne, estetyczne. No nie mam tutaj naprawdę do czego się przyczepić. Po jednym punkcie dostają Magic Shine'y, one są również wykonane bardzo dobrze, nie mam tutaj zastrzeżeń, natomiast nie sprawiają takiego wrażenia premium jak te pozostałe lampki. 0 punktów dostaje Lumintop. Oczywiście tutaj też nic nie odpada, wszystko jest ok, natomiast no widać, że jest to produkt taki najmniej wysublimowany. Wskaźnik naładowania, tutaj do zdobycia były 3 punkty i wygrywa w tej kategorii Book One Volume 1500, dlatego że ma 4 diody, które po prostu w jasny i czytelny sposób i precyzyjny, co najważniejsze, pokazują, ile prądu zostało w akumulatorze. Jest to moim zdaniem najlepszy sposób informowania o tym, nie poprzez jakieś kolorki włączników. Tutaj wyraźnie widać, mamy podzielone po 25% tą baterię, wyraźnie widać, kiedy prąd się będzie kończył. 2 punkty dostaje Knock Blinder 1300, tutaj jest kolorowy włącznik co prawda, ale pokazuje on już troszkę dokładniej niż w pozostałych. Pokazuje m.in. kiedy mamy 50%, potem 25% i jeszcze mniej prądu w baterii. Po jednym punkcie dostaje Magic Shine Evo 1700, Magic Shine Evo 1300 i Gachiron Raptor 1800. Tutaj też
Wskazanie odbywa się poprzez kolorowy włącznik, natomiast nie jest to ani zbyt precyzyjne, ani zbyt czytelne. Jest to jakaś forma informacji, natomiast no, nie jest to najlepsza opcja. 0 punktów dostaje Lumintop B01. Tutaj praktycznie nie ma żadnego wskazania, ile zostało prądu. Dopiero gdy lampka się już rozładowuje, to wskaźnik zaczyna migać i to jest cała informacja, jaką otrzymujemy. Wygoda obsługi. Tutaj ex aequo po 3 punkty dostaje Magic Shine Evo 1300, dlatego że ma 2 guziki na obudowie oraz ma pilota z 2 guzikami, także można czy z pilotem, czy bez obsługiwać ją w bardzo wygodny sposób, włączać sobie dedykowanym guzikiem światła długie i je wyłączać. Bookman Volume dostaje też 3 punkty, dlatego że ma takie wygodne pokrętło, które również jest bardzo łatwe w obsłudze i można go używać nawet w rękawiczkach. Po 2 punkty dostaje Magic Shine Evo 1700, Gachiron Raptor 1800 i Nog Blinder. Magic Shine dlatego, że ma tylko 1 guzik na obudowie, więc włączanie świateł długich z obudowy bez pilota jest już trochę trudniejsze. Gachiron Raptor ma tylko 1 przycisk na obudowie i tylko 1 przycisk na pilocie, więc tutaj też trzeba już klikać tam po parę razy, żeby dostać się do pewnych funkcji. Oraz Nog Blinder, tutaj no, nie ma świateł długich, znaczy nie ma świateł mijania, są tylko światła długie, ale ten włącznik jest łatwy w obsłudze, jest duży, także też dostaje 2 punkty. Lumintop B01 dostaje tylko 1 punkt, dlatego że nie jest to zła lampka w obsłudze, natomiast wiele funkcji wywoływanych jest takim wieloklikiem, a włącznik jest trochę mniejszy, więc jest to mniej wygodne niż w pozostałych lampkach, ale nie ma dramatu. Kolejna kategoria to tryby fabryczne. Tutaj 3 punkty dostaje Nog Blinder 1300. Pomijam sprawę tego, że nie ma świateł mijania, chodzi mi tylko tutaj o to, co zostało w lampce zaprogramowane i mamy tutaj po pierwsze dobry tryb do jazdy w dzień, który świeci nieregularnie oraz tylko 3 tryby świateł stałych, co powoduje, że obsługa tego jest prosta i te tryby mają sens przy tych możliwościach, jakie lampka ma. 2 punkty dostaje Gachiron Raptor 1800, bo tutaj fabrycznie również mamy tryby do jazdy w dzień, które są całkiem niezłe. No i tryb świateł mijania i długich jest ok. Po 1 punkcie dostaje Bookman, Magic Shine 1700 i 1300. W przypadku Magic Shine'ów odjąłem tutaj punkty za tryby fabryczne, dlatego że tryb do jazdy w dzień trzeba sobie zaprogramować samemu. Tryby fabryczne migające są totalnie bez sensu, bo migają z pełną mocą i to po pierwsze drenuje baterię, a po drugie jest zbyt mocne nawet w dzień i oślepia innych. W przypadku Bookmana tych trybów moim zdaniem migających przynajmniej jest trochę za dużo, wystarczyłby tak naprawdę 1, może 2, jest ich 5, co jest moim zdaniem do niczego niepotrzebne. W przypadku trybów stałych, no ten pierwszy czy drugi tryb najsłabszy 75 czy 150 lumenów również jest moim zdaniem trochę bez sensu, natomiast no, trzeba przyznać, że dzięki temu można też używać lampki, gdy prądu zostaje naprawdę mało, żeby awaryjnie gdzieś dojechać, więc nadal zostawiam tutaj 1 punkt. W przypadku Lumintopa B01, no te tryby fabryczne migające są fatalne, bo jest to tylko stroboskop albo tryb taki SOS, również pełna moc, nie ma żadnego trybu do jazdy w dzień dobrego, więc tutaj 0 punktów. Kolejna kategoria to pilot, tutaj do zdobycia były tylko 2 punkty. Magic Shine Evo 1300 i 1700 dostają ex aequo po 2 punkty, dlatego że mają wygodnego pilota z 2 guzikami, gdzie jest 1 specjalnie dedykowany guzik do świateł długich. Jest to bardzo wygodne w obsłudze. Gachiron Raptor dostaje tylko 1 punkt, dlatego że ma również pilota, ale już tylko z 1 przyciskiem, więc wywołanie świateł długich wymaga dwukrotnego klikania. Natomiast Bookman, Nog i Lumintop dostają po 0 punktów, nie mają pilotów. Dodatkowe funkcje, takie jak na przykład aplikacja albo funkcja Powerbank. Tutaj do zdobycia były również tylko 2 punkty. Magic Shine Evo 1300 i Evo 1700 z racji na to, że mają aplikację do sterowania lampką, dostają po 2 punkty, bo moim zdaniem jest to bardzo przydatna rzecz i można lampkę ustawić i skonfigurować pod siebie, ustawić swoje tryby i wywalić te, które nie są nam potrzebne. Nie mają natomiast funkcji Powerbanka. Gachiron Raptor dostaje 1 punkt, nie ma aplikacji, ale ma funkcję Powerbanka, która moim zdaniem jest trochę mniej istotna niż ta aplikacja,
bo tak czy siak nie korzystałbym raczej z tego w ten sposób. Uważam, że lampka ma świecić, a nie ładować jeszcze telefon, bo potem zabraknie po prostu światła. Natomiast NOG, Bookman i Lumintop nie mają ani aplikacji, ani powerbanka, dlatego dostają wszystkie 0 punktów. Wymienne akumulatory, tutaj do zdobycia były 3 punkty i wygrywa tutaj Lumintop B01, dlatego że pasują tutaj standardowe ogniwa i ich wymiana jest bardzo prosta. 2 punkty dostaje Bookman Volume, bo tutaj również można wymienić akumulator, ale nie pasuje tutaj już standardowe ogniwo 21700, bo sprawdzałem i ogniwo Bookmana jest po prostu jakby pół centymetra dłuższe, także musicie sobie kupić ogniwo od nich, żeby to pasowało. A poza tym do otwarcia lampki potrzebna jest na przykład moneta, nie da się tego otworzyć bez żadnych narzędzi, dlatego tylko 2 punkty. Gachiron Raptor dostaje tutaj 1 punkt, bo tutaj również można wymienić akumulator, natomiast jest to już taka wymiana, gdy się on raczej zużyje. Potrzeba do tego imbusa, żeby to odkręcić i ta wymiana myślę, że trwałaby znacznie dłużej. Nie jest to taka opcja, żeby to robić w trakcie na przykład jakiegoś wyjazdu czy wyścigu po ciemku. Pozostałe lampki dostają 0 punktów, bo nie mają żadnej możliwości wymiany akumulatora. Ładowanie w czasie jazdy, tutaj do zdobycia były 2 punkty i Bookman, Magic Shine 1700, 1300 i Lumintop dostają po 2 punkty, bo można je ładować w trakcie jazdy i można używać w tym czasie wszystkich trybów. Gachiron dostaje 1 punkt, bo można go ładować, gdy lampka świeci, ale świeci wtedy ona tylko w najsłabszym trybie 400 lumenów światła mijania. NOG Blinder 1300 po podłączeniu ładowarki się wyłącza, dlatego dostaje 0 punktów. Jeżeli chodzi o czasy pracy, to tutaj do zdobycia były 2 punkty i dostał je Bookman Volume 1500, dlatego że w trybie 50% 750 lumenów lampka świeci przez 4 godziny 20 minut. I jest to najdłuższy czas ze wszystkich tutaj lampek, jeżeli chodzi o właśnie takie ustawienie około 50% mocy. Jest to mniej niż podaje producent, bo podaje 5 godzin, ale nadal bardzo długo. Po 1 punkcie dostają lampki Magic Shine Evo 1300, Gachiron Raptor, NOG Blinder i Lumintop, dlatego że czasy tutaj pracy są całkiem niezłe. Oczywiście krótsze niż podaje producent, ale ich wydajność jest też całkiem dobra. I 0 punktów dostaje Evo 1700, dlatego że przy trybie 50% świeci najkrócej z tych lampek, które tutaj mam. Cena. Tutaj do zdobycia były 3 punkty i zdobywa je najtańsza oczywiście w tym zestawieniu lampka Lumintop B01, bo kosztuje ona około 150-170 zł. 2 punkty dostaje Gachiron Raptor 1800 oraz Magic Shine Evo 1300, bo te lampki są sprzedawane za około 350-380 zł w momencie nagrywania tego filmu. Po 1 punkcie dostaje Magic Shine Evo 1700 i NOG Blinder 1300, bo to jest już cena bliżej 400 zł. No i 0 punktów dostaje Bookman Volume, bo kosztuje 650 zł, a nawet 670. Podsumowując, tabelka wyświetli Wam się teraz na chwilę na ekranie. Jeżeli chcecie sobie dokładnie sprawdzić, to sobie zatrzymajcie. Magic Shine Evo 1300 dostał 27 punktów i zdobył pierwsze miejsce. Miejsce drugie to Bookman Volume 1500 i 24 punkty na 40. Miejsce trzecie to Gachiron Raptor 1800 z 22 punktami. Miejsce czwarte Magic Shine Evo 1700, 21 punktów. Miejsce piąte NOG Blinder 1300, 19 punktów i miejsce szóste Lumintop B01, 13 punktów. Żeby być sprawiedliwym, muszę oczywiście powiedzieć, że Lumintop jest tutaj z zupełnie innej półki cenowej, natomiast stwierdziłem, że dla porównania warto też pokazać, jak taka tańsza lampka wypadnie w zestawieniu z produktami znacznie droższymi, nawet 3-krotnie droższymi czy 4-krotnie jak w przypadku Bookmana. Zanim przejdziemy do mojego subiektywnego podsumowania, chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie suby i lajki. To jest jedno kliknięcie, ale bardzo duża pomoc dla rozwoju tego kanału. Dzięki! Teraz już wiecie, jak wypadają te lampki, gdyby oceniać je w taki najbardziej obiektywny możliwy sposób. Natomiast jak to wygląda subiektywnie? Miejsce pierwsze w moim subiektywnym rankingu zajmuje Magic Shine Evo 1300, dlatego że mimo, że nie jest to może najmocniejsza lampka, to wypada bardzo dobrze lub dobrze w prawie każdej kategorii.
I jest to sprzęt, który się sprawdzi i w gravelu, i na szosie, i w rowerze miejskim ze względu na dobrą widoczność boczną i do jazdy właśnie takiej terenowej ze względu na światła długie. Ma też świetny tryb do jazdy w dzień, ma aplikację, wszystko można sobie ustawić. Jest mała, lekka, bardzo wydajna. Jest to naprawdę świetny sprzęt. Miejsce drugie w moim subiektywnym rankingu zajmuje Magic Shine Evo 1700 ze względu na świetną jakość światła, trochę mocniejsze światła mijania i trochę mocniejsze światła długie niż w przypadku Evo 1300 i jest to lampka najlepsza moim zdaniem na szosę. Ma też mocniejsze światła długie, dobry zasięg i naprawdę spisze się w tej roli bardzo dobrze, natomiast przez brak widoczności bocznej jest taka sobie do miasta, a przez ten trochę gorszy uchwyt i to gorsze mocowanie niż w Evo 1300 no nie sprawia aż tak pewnego wrażenia, jeżeli chodzi o jazdę właśnie w ciężkim terenie. No i to mocowanie, wypinanie i wpinanie tej lampki też jest trochę gorsze niż w Evo 1300. Miejsce trzecie w moim subiektywnym rankingu zajmuje Bookman Volume 1500, dlatego że ma dobry tryb do jazdy w dzień oraz ma te wymienne akumulatory, więc sprawdzi się świetnie na jakichś całonocnych jazdach, na ultramaratonach. Można zabrać ze sobą po prostu zapasowe ogniwo, więc w tych zastosowaniach będzie to świetna lampka. Natomiast nie jest to lampka dobra w teren, bo nie ma tutaj świateł długich. Do miasta będzie też bardzo dobra, bo ma dobrą widoczność boczną. Także no tutaj trzecie miejsce moim zdaniem zasłużone. Miejsce czwarte w moim subiektywnym rankingu zajmuje Gachiron Raptor 1800. Ta lampka ma parę fajnych cech, ale ma też niestety wady. Wadami są przede wszystkim mocowanie dolne pod kierownicą, które ma duże luzy oraz to, że lampka dosyć mocno oślepia. Ten tryb mijania jest taki no dosyć kiepski. Jest lepszy oczywiście niż w lampce bez żadnego systemu zapobiegającemu oślepianiu, natomiast no tutaj nie jest to takie super. Na plus natomiast jest pilot, całkiem sensowny tryb do jazdy w dzień, no i wygląd i wykonanie tej lampki. Myślę, że Gachiron najlepiej sprawdzi się jako lampka do jazdy w terenie, bo ma dobre światła długie oraz lampka do jazdy w dzień. Natomiast jako lampka do miasta czy do jazdy po szosie, no tutaj są lepsze opcje. Miejsce piąte to Nockblinder 1300. No tutaj nie ma ani pilota, ani odcięcia, więc tak naprawdę zastosowanie tej lampki jest podobne jak Gachirona, albo jako lampka do jazdy w dzień, bo tryb do jazdy w dzień jest bardzo dobry, albo lampka do jazdy w terenie, bo mamy tutaj światła długie tak naprawdę, które bardzo mocno rozpraszają to światło, więc do jazdy po jakichś ścieżkach, po lesie to będzie jak najbardziej ok. Natomiast nie ma tutaj ani pilota, ani dobrego systemu mocowania, więc dlatego takie odległe piąte miejsce. No i ostatnie miejsce to Lumintop i ta lampka sprawdzi się moim zdaniem tak naprawdę głównie do jazdy takiej na dłuższe dystanse, ze względu na to, że też można tutaj wymienić ten akumulator jako taka bazowa lampka. Natomiast do jazdy w dzień, no tutaj już potrzebne byłoby coś innego, bo ta lampka ma beznadziejny tryb do jazdy w dzień. No i nie ma też świateł długich, więc tak naprawdę no tutaj do takiej jazdy całonocnej ona będzie dobra jako taka baza do świateł mijania, natomiast w pozostałych zastosowaniach będzie już taka sobie. Nie ma też dobrej widoczności bocznej, więc do miasta jest też przeciętna. Natomiast no, trzeba docenić to, że ma jakąś formę odcięcia i ma wymienne akumulatory i kosztuje przy tym naprawdę niedużo w porównaniu do pozostałych lampek, no ale naprawdę pozbawiona jest też wielu różnych funkcjonalności, dlatego zajmuje szóste miejsce. To tyle na dzisiaj ode mnie. Ja już muszę spadać, bo jest +1 i zaczynam tutaj powoli przymarzać. Jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami z lampkami, to koniecznie napiszcie w komentarzu i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!